Co gdybyśmy wysadzili bombę kobaltową? Witajcie! Kiedy myślicie o najgorszej możliwej eksplozji, pierwsze co przychodzi wam do głowy to zapewne wybuch bomby wodorowej. W końcu nie ma co się dziwić, do tej pory w historii ludzkości prawdopodobnie jeszcze nigdy nie wykorzystaliśmy niczego gorszego. Na chwilę obecną największy udokumentowany wybuch, który powstał na skutek działalności człowieka, miał miejsce w Związku Radzieckim, a dokładnie rzecz biorąc na Wyspie Północnej. To właśnie tam Sowieci zdecydowali się wysadzić tak zwaną Car bombę, która i tak została zredukowana o połowę w obawie o życie pilota oraz niekontrolowane skutki eksplozji. Bomba, chociaż zdetonowana została 4 km od powierzchni Ziemi, ostatecznie i tak wybuch doprowadził do wyparowania kilku pobliskich wysepek oraz skaził ten obszar na wiele lat. W końcu nie ma co się dziwić. Grzyb atomowy widziany był z odległości nawet 1000 km, a jeśli ktoś znalazłby się w promieniu 100 km, doznałby oparzenia 3. stopnia. Prawda jest jednak taka, że zarówno Amerykanie, jak i Sowieci mniej więcej od lat 50. ubiegłego wieku pracowali nad jeszcze bardziej śmiercionośną bronią, która według wielu ekspertów mogła doprowadzić nawet do unicestwienia całej ludzkości. Dlatego my w dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czym właściwie jest bomba kobaltowa oraz jak wielkie zniszczenia mogłaby spowodować, gdybyśmy ją faktycznie wysadzili. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Zanim jednak przejdziemy do dalszej części materiału, pamiętajcie o tym, że twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów z unikalnym numerkiem. A tutaj łapcie kilka dowodów dla niedowiarków, ponieważ czasem zdarzają się komentarze, że koszulek nie ma, ale jak sami widzicie, jednak są. Oprócz tego możecie też taką zdobyć na Discordzie Globalistów, na którego was serdecznie zapraszam, ponieważ teraz po premierze każdego odcinka będziemy dyskutować nad następnym materiałem, dlatego warto. Przepraszam za długie ogłoszenia, zaczynajmy! Pierwszy raz w historii, a dokładnie rzecz biorąc to w 1950 roku, koncepcję bomby kobaltowej wysunął Leo Szilard, czyli węgierski naukowiec, który bezpośrednio przyczynił się wcześniej do powstania broni atomowej, ponieważ to właśnie on wraz z Einsteinem napisał list do prezydenta Roosevelta, który ostatecznie zaaprobował ten pomysł, tym samym rozpoczęły się prace nad projektem Manhattan, którego efektem była niemal całkowita destrukcja dwóch japońskich miast, czyli Hiroshimy i Nagasaki. Warto jednak w tym miejscu pamiętać, że Leo Szilard próbował za wszelką cenę uniknąć tej tragedii, tłumacząc Amerykanom, że będzie to wielki błąd, który może zapoczątkować największy kryzys w historii ludzkości. Jednak słowa naukowca zostały zignorowane, a plan został ostatecznie zrealizowany. Na nasze szczęście następny projekt Węgra, czyli bomba kobaltowa, nieco odstraszyła większość potencjalnych konstruktorów, ponieważ ta broń ma potencjał zniszczenia nawet całej naszej cywilizacji. Jednak na świecie zawsze znajdą się szaleńcy, którzy kosztem globalnego bezpieczeństwa będą chcieli prężyć muskuły i chwalić się, że to właśnie oni mają najpotężniejszą broń na świecie. Otóż w 2015 roku wyciekły dokumenty dotyczące specjalnej rosyjskiej torpedy, a właściwie drona działającego na podobnej zasadzie co łódź podwodna, który przez społeczność międzynarodową został nazwany jako Status Six Oceanic Multipurpose System. Aczkolwiek w 2018 roku Władimir Putin potwierdził, że konstrukcja takiego obiektu jest faktycznie realizowana. Problem polega jednak na tym, że nie ma pewności, jakiego rodzaju broń będzie znajdować się na pokładzie. A jedna z czołowych rosyjskich gazet, czyli tzw. rosyjska gazeta, w oparciu o przecieki informuje, że może to być właśnie bomba kobaltowa. W tym miejscu nasuwa się jednak pytanie, dlaczego ten rodzaj broni budzi aż takie przerażenie wśród innych światowych przywódców? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Chociaż bomba kobaltowa niewiele różni się od zwyczajnej bomby termonuklearnej, tak w momencie, kiedy do środka w odpowiedni sposób dodany zostanie metal kobalt 59, który jest jedyną stałą formą kobaltu, tak wtedy broń ta staje się najgorszym znanym na świecie środkiem masowej zagłady. Jednak pewnie ku waszemu zaskoczeniu wybuch raczej nie byłby jakoś bardzo spektakularny, a wręcz mógłby być nawet dużo słabszy niż dotychczasowe eksplozje nuklearne.
Na początku moglibyście nawet nie zdawać sobie do końca sprawy z tego, co właściwie się stało, ponieważ czysto hipotetycznie, gdybyście znajdowali się gdzieś na przedmieściach chociażby Nowego Jorku, tak pewnie wybuch, o ile byłby słyszalny, tak raczej nic poważnego by wam się nie stało, a przynajmniej przez chwilę. Ponieważ gdy bomba wybuchnie, neutrony powstałe w wyniku reakcji syntezy jądrowej podczas drugiej fazy eksplozji termojądrowej przekształcają kobalt w niezwykle radioaktywny kobalt-60, a ten opadając zanieczyszcza Ziemię i bardzo łatwo przenosi się na długie dystansy, doprowadzając do poważnego skażenia dość rozległego terenu. Jakby tego było mało, okres rozkładu, czyli czasu, w którym promieniowanie zagraża ludzkiemu życiu, znacząco przewyższa wszystkie inne bomby, ponieważ w przypadku klasycznej broni jądrowej skażenie radioaktywne nie powinno utrzymywać się dłużej niż od kilku miesięcy do maksymalnie 5 lat. Jednak wiele zależy od wielkości oraz tego, czy ładunek miał bezpośredni kontakt z Ziemią, ponieważ wtedy istnieje ryzyko, że toksyczne związki dostaną się w grunt, powodując skażenie, a napromieniowane odłamki spadną na wiele kilometrów od miejsca katastrofy. Sytuacja wygląda zgoła gorzej w przypadku, gdy mówimy o bombie kobaltowej, ponieważ wtedy promieniowanie nie dość, że jest bardziej intensywne, to okres jego rozkładu trwa latami, bowiem pierwsze nieco ponad 5 lat okresu półtrwania przysparza człowiekowi w ciągu godziny śmiertelną dawkę promieniowania. Po tym trudnym czasie następne 53 lata nie są dużo bardziej optymistyczne, ponieważ umożliwiają przebywanie w miejscu katastrofy nie dłużej niż od 1 do 4 dni. Dopiero po upływie około 105 lat życie w regionie skażenia mogłoby powoli wracać do normy. Jednak dawki promieniowania przypadające na ten obszar dalej byłyby 30 razy większe niż dotychczas. To właśnie z tego powodu Leo Szilard ostrzegał, że wykorzystanie tej technologii mogłoby skutecznie unicestwić prawie całe życie na naszej planecie, ponieważ 510 ton kobaltu-59 przy założeniu, że 100% ładunku uległoby konwersji na kobalt-60 byłoby w stanie pokryć całą ziemską powierzchnię. Dlatego czysto teoretycznie, gdybyśmy użyli około 30 bomb wielkości car bomby, prawdopodobnie żaden człowiek by nie przetrwał, ponieważ podziemne schrony musiałyby ocalałym umożliwić życie przez ponad 100 lat. Tak więc czysto teoretycznie, nawet jeśli ludzie byliby w stanie przetrwać tak długo pod powierzchnią Ziemi, to w momencie kataklizmu, schodząc do schronu, już nigdy taki człowiek nie zobaczyłby światła słonecznego, a dopiero następne pokolenie miałoby na to szansę. Jednak bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że to ich dzieci musiałyby od nowa rozpocząć kolonizację i odbudowę populacji naszej planety. Po 130 latach od momentu kataklizmu poziom promieniowania powróciłby do normy, jednak wiele miejsc wymagałoby najpierw oczyszczenia, a na powierzchni do tego czasu przetrwałyby tylko nieliczne, najbardziej odporne na skażenie rośliny i zwierzęta. Część naukowców przypuszcza jednak, że przyroda prawdopodobnie dałaby radę się odrodzić, przez co ludzie po wyjściu wcale nie musieliby żyć w szarym i brzydkim świecie, a może i nawet miejscami byłby on nieco taki jak wcześniej. Na nasze szczęście w 1957 roku podczas eksperymentu prowadzonego przez brytyjskich ekspertów w Australii udało się udowodnić, że kobalt-59 nie jest aż tak aktywny, żeby bez problemu mógł przekształcić się w 100% w kobalt-60, a spodziewane efekty były dużo słabsze, a na chwilę obecną prawdopodobnie nikt nie wie, jak skonstruować ładunek, który mógłby doprowadzić do tego najgorszego scenariusza. Oprócz tego, nawet jeśli ludzkość byłaby w stanie skonstruować tak niebezpieczną broń, część obszarów na Ziemi dalej pozostałaby nieskażona, ponieważ niemożliwe jest to, żeby radioaktywny opad został równomiernie rozłożony po całej planecie. No chyba, że ładunków byłoby znacznie więcej, jednak takie przedsięwzięcie byłoby zbyt drogie i trudne do realizacji. Aczkolwiek warto pamiętać, że kobalt-60 używany jest powszechnie do walki z nowotworami, sterylizacji sprzętu medycznego lub czasem także w przemyśle żywieniowym. Dlatego mimo iż pierwiastek ten jest groźny dla ludzkości, tak jego brak także nie niósłby za sobą nic dobrego. Pytanie tylko, czy aby na pewno nikt na świecie dalej nie próbuje stworzyć bomby kobaltowej, chociażby po to, żeby straszyć później wszystkich innych ludzi. Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami w komentarzach. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!